Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku strasznych rekolekcji. Jeśli pamiętacie, w sobotę, kiedy się rozstawaliśmy, to się rozstaliśmy w bardzo wielkim i zacnym gronie, bo w gronie 144 tysięcy zbawionych. I kochani, chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę w tym posiedzieli, bo tak jak dzisiaj słyszeliście na początku, w tym fragmencie, który sobie czytaliśmy, jeszcze jesteśmy tam w końcówce tego rozdziału. Do kolejnej pieczęci, do następnych trąb pójdziemy od jutra. Dlaczego? Dlatego, że w drugiej części tego rozdziału są jeszcze strasznie fajne rzeczy opowiadające o tym, jak to będzie kiedyś wyglądało, no właśnie, kiedy już baranek wszystko pokona, kiedy będzie wszystko zrobione. Ale po kolei. Kilka szczegółów z tego drugiego fragmentu. Moi drodzy, pierwsza rzecz to jest takie w sumie trochę skontynuowanie tego, co było w sobotę. Zauważcie, że w tamtym fragmencie, gdzie była mowa o tym pieczętowaniu, czyli o tym wyborze, o tym, jak się dostać do grona zbawionych, tych 144 tysięcy, to trzeba się opieczętować, czyli trzeba podjąć pewną decyzję, taką decyzję umysłem, decyzję wolą, decyzję po prostu na bycie z Panem Bogiem. To co to oznacza? To oznacza, że Pan Bóg do samego końca, tak jak Wam już mówiłem to ileś tam odcinków wcześniej, szanuje naszą wolność. Pan Bóg nas nigdy nie zniewala, nawet w tym ostatecznym momencie nigdy nas nie będzie próbował na siłę do siebie przyciągnąć, nigdy nikogo nie zmusi do bycia ze sobą, tylko spróbuje nam pokazać się w taki sposób, spróbuje nam pokazać wszystko, kim On jest, żeby nas zachęcić do bycia ze sobą, ale to i tak my musimy podjąć tę decyzję. I kochani, ta decyzja, z czego ona się jeszcze składa? Bo jest tam bardzo ładnie napisane, jak to zrobić, żeby dojść do orszaku baranka, żeby być w tym orszaku, w tych 144 tysiącach, czyli w tej po prostu nieprzeliczonej liczbie zbawionych. Są tam takie dwa szczegóły. Pierwszy. Tamten starzec pyta Jana, tak trochę retorycznie, bo oczywiście starzec to wie, ale chce Jana, tak, że tak powiem, sprowokować do rozmowy. Mówi, skąd oni się wzięli? Mówi, skąd oni przyszli, ci wszyscy zbawieni? Starzec oczywiście wie, bo on tam jest w niebie, on wszystko tam czai. Ale to jest taki sprawdzian dla Jana. I okazuje się, że oni tam przyszli z wielkiego ucisku. Tak mówi. Co to znaczy? Kochani, te 6 pieczęci, które do tej pory były, tak jak już widzieliście, to jest 6 katastrof w ogóle na świecie. To jest 6 bardzo niefajnych ścieżek życia. Tak jak Wam tam mówiłem. Samotności, nienawiści, panoszące się zło, śmierć i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie te wszystkie 6 pieczęci przypomnieć. Co to znaczy? Ci wszyscy ludzie weszli do nieba, idąc którąś z tych ścieżek. Kochani, to jest takie coś, co trzeba sobie koniecznie rozwiać w głowie. Ja wiem, że niektórzy mamy to rozwiane w głowie, ale niektórzy nie mamy. Nie ma wejścia do nieba bez pójścia ciężką i trudną ścieżką. Nie ma. Ja wiem, że my ciągle żyjemy w takim oczekiwaniu, ale jakby tak być z Panem Jezusem tak naprawdę, to On usunie wszystkie przeszkody i już nie będzie żadnych trudności. I jak Mu się tak oddam, to przecież mówią, że jak Mu się oddam, to Pan Bóg wtedy mnie we wszystkim pomoże. Dokładnie. Pomoże, a nie sprawi, że nie będzie w czym pomagać. Nie wiem, czy rozumiecie różnicę. Skoro we wszystkim pomoże, to znaczy, że będą rzeczy strasznie trudne i On w nich pomoże. A nie tak, że nie będzie tych rzeczy, w których będzie musiał pomóc. I kochani, to jest ogromnie istotna, myślę, w ogóle wiadomość, bo większość z nas się rozczarowuje Panem Bogiem, większość z nas się rozczarowuje wiarą katolicką, rozczarowuje się pójściem za Jezusem, bo mimo, że za Nim się idzie, to nic się nie kończy, a czasem nawet jest gorzej. No właśnie, kochani, bo są te pieczęcie i one są i będą do końca świata, tak mówi Pan Jezus, bo On przyszedł je rozpieczętować, czyli pomóc nam w nich znaleźć ścieżkę do nieba. I to jest pierwsza rzecz. Pamiętajcie, ziarno nie wyda owocu, jeśli nie wpadnie w ziemię, nie obumrze i dopiero wzejdzie. My byśmy bardzo chcieli pominąć ten etapik, jak tam wpadło w ziemię, zgniło i żeby już było, że wyrosło. To byłoby super. Że tak leciał i od razu wyrósł. Że tam nie było tego wpadnięcia. Musi być to wpadnięcie. To jest pierwsza. Druga. Zobaczcie, że oni, ten orszak baranka, wszyscy mają w rękach jakieś palmy. Wiecie pewnie, co to jest za symbol. Symbol palmy to jest symbol oddawania czci. To jest symbol zwycięstwa, to jest symbol takiego wychwalania kogoś. Pamiętacie na przykład wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy?
jak mu tam te palmy rzucali pod osiołka i wszyscy wiwatowali tymi palmami, bo król jedzie. To jest po prostu chwała, to jest po prostu oddawanie chwały. Czy jaki atrybut ma każdy z tych, który przeszedł przez tą ciężką ścieżkę, który poszedł jedną z dróg z tych pieczęci, a bardzo często wieloma tymi pieczęciami? Otóż oni w tym wszystkim oddali Bogu chwałę. Co to znaczy? Że ta zgoda na to, że nie będzie łatwo, to nie jest tylko taka zgoda, no dobra, skoro się inaczej nie da, no to tak pójdę, no i niech tak będzie i może dojdę. Nie. Mówi ten fragment, że oni wszyscy mają palmy, czyli mówią mu tak: Panie Boże, to wszystko jest strasznie trudne, to jest po prostu ogromne w takim swoim dojmującym cierpieniu i w tym wszystkim. Dobra, oddam Ci w tym chwałę. W sensie spróbuję nie tylko to tak po prostu przeciągnąć i tak przez to przeleść, tylko zrobię z tego dla Ciebie po prostu wychwalanie Ciebie. Słuchajcie, ja wiem, że to jest strasznie wysoka szkoła jazdy, ale ci goście tacy są. Cały orszak baranka to są ludzie, którzy przyszli z wielkiego ucisku, ale z palmami. Czyli po prostu szli przez cierpienia, szli przez trudności, szli przez złe rzeczy w życiu, ale szli z podniesioną głową, wychwalając Boga, nie złorzecząc Bogu, nie mówiąc, że jest do niczego, tylko wychwalali Go, że z nimi jest. To jest w ogóle coś niewiarygodnego, ten orszak baranka. I najważniejsza rzecz na końcu. To wszystko oczywiście psu na budę. I wszystkie te wysiłki, wszystkie te starania, żeby z palmą i żeby przejść przez cierpienie, nie mają żadnego znaczenia bez tego ostatniego szczegółu, czyli oni mają białe szaty, bo wykąpali się w krwi baranka. Czyli oczywiście nie wolno znowu oszaleć na punkcie tego, co to ja mogę zrobić, tylko to wszystko baranek i tak zrobił. W sensie udało nam się tam wejść, no bo on nas zbawił. I to właśnie to połączenie. Z jednej strony biorę na siebie te wszystkie trudności i idę w nie, i idę z palmą i będę po prostu wychwalał Pana Boga, a z drugiej strony wiem, ale ja i tak tego nie umiem, to i tak jestem za słaby, i tak mi to nie wyjdzie, i tak będzie lipa, ale mam nadzieję, że baranek pozwoli mi się umyć w swojej krwi. To jest bardzo trudne połączenie, bo oczywiście my byśmy chcieli albo to, bo albo jesteśmy tacy, że niech on wszystko zrobi, albo jesteśmy tacy, że my mamy wszystko zrobić. A oni mają połączenie. Wiedzą, że zawdzięczają to barankowi, ale to nie jest tak, że się sami nie postarali. Jak się to kończy? Wizja jest niesamowita. Napisane tak, że Bóg sprawi, że nie będzie już ich przypiekało słońce, że nie będą odczuwali żaru, że nie będą głodni, nie będzie im się chciało pić, że ich zaprowadzi do źródeł wody i tam ich napoi i że będzie ich pasł baranek na pastwiskach, no i że Bóg rozciągnie nad nimi namiot. To są w ogóle niesamowite obrazy. Szczególnie piękny jest ten namiot. Kochani, może wiecie, że w Ewangelii Świętego Jana, tam gdzie jest mowa tego samego Świętego Jana, który napisał Apokalipsę, tam jest mowa, gdzie Jezus się wciela, jest mowa o tym, że Słowo stało się ciałem, to wiecie, że tam Jan używa takiego wyrażenia, że kiedy mówi zamieszkało między nami i tak dalej, to posługuje się tym słowem rozbiło między nami namiot. Co to znaczy? Jan mówi, że w niebie będziemy właśnie na takiej bliskości z Jezusem, w sensie to nie będzie tylko duchowa przestrzeń przebywania, tylko on naprawdę rozbije namiot między nami, czyli jakby będziemy z nim, no tak, ręka w rękę, oko w oko, w takiej bliskości. Mimo że nie będziemy go ciągle poznawali, tak jak mówił Jan, bo on będzie do nas cały czas niepoznany, to jednocześnie będziemy z nim w takiej bliskości. Nie będzie żaru słońca, co to znaczy? Nie będziemy już latać żadnymi głupimi autorytetami. To są te słońca, które siedzą na niebie, bo wszystko będzie w nas. To potem jeszcze będzie w Apokalipsie, że już nie będzie potrzeba lampy w świętym mieście, bo baranek będzie świecił. Nie będzie żaru, ten symbol bardzo lubię. Zobaczcie, ile jest takich rzeczy, które nas tak rozpalają od wewnątrz. Już nasze pragnienia, żądze, również seksualność. Takie wszystkie rzeczy, które nas tak po prostu wiodą, nasze serce w różne rzeczy. Co mówi ten fragment? Tego już nie będzie. Nic cię nie będzie zwodzić, za niczym głupim nie będziesz latać. Nie. Tylko baranek będzie cię poił, będzie cię karmił i będziecie w jednym namiocie wszyscy mieszkać z Bogiem. Fantastyczna jest ta wizja. Kochani, to jest, tak jak wam mówiłem w tym ostatnim odcinku, poprzednim, taki oddech przed 7. pieczęcią. Bo za chwileczkę w 7. pieczęci, kiedy zaczną się trąby i zaczną się naprawdę straszne rzeczy, a to naprawdę straszne, a potem jeszcze gorsze, jak wylezą te wszystkie bestie i tak dalej, to jest taka wizja, którą daje Pan Jezus Janowi: Jan, nie przestrasz się, bo to wszystko do tego prowadzi. Pamiętaj. Pamiętaj o pastwiskach, pamiętaj o źródłach, pamiętaj o namiocie, pamiętaj o tym, że nie będzie żaru, że Bóg otrze każdą łzę. Pamiętaj, bo jak zobaczysz bestię, to po ludzku zwiejesz. Ale pamiętaj, otrze. Wszystko to Bóg pokona. I to jest bardzo ważne, kochani. Spróbujcie dzisiaj, na początku tego tygodnia, kolejnego tygodnia Wielkiego Postu, trochę z tą wizją 144 000 zbawionych jeszcze posiedzieć. A jutro jedziemy w kolejne straszne rzeczy
w strasznych rekolekcjach. Ale gadał, matko. Ja mam jakiś po prostu, mam w ogóle taki ten. Ile gadał? 11 minut. A, to nie tak tragicznie. No, ale szybko gadał. Szybko gadał. Ale dobrze gadał, nie? Czy nie dobrze? Ale w ogóle dzisiaj nie ma trochę weny, bo to, co ten odcinek nagrywamy kolejnego dnia, jest rano. Ja spałem w ogóle tylko 3 godziny chyba w nocy. No, 3, jakiś dramat w ogóle. ja 6. Tak? No to nieźle. Nie, bo jestem poprzestawiany, kurde, tymi czasami po prostu. W ciągu dnia, w środku dnia chce mi się spać, a w nocy nie mogę spać, nie? Bo jestem cały czas w Ameryce głową. W sensie czasem. A najgorsze, że wiesz, teraz się w ciągu 3 dni przestawię i za 3 dni do Azji, czyli znowu będzie 5 godzin w tamtą stronę, kurde, i znowu się będę przestawiał tydzień. Przez życie. Znaczy, chciałem powiedzieć, że jest takie trudne. Tam może wypipkuj. Ale ma być trudne, przecież pan ci O, tylko o. pomoże, a nie... O właśnie, o. Ty to mi zawsze pojedziesz tak. Tak trzeba. Dobra, to tyle na dzisiaj. Serdecznie zapraszam. Jutro będzie 7. pieczęć. Z Bogiem, pozdrawiam. Pa!